Siemanko, klasycznie wita Was Ograłek Sok. Dzisiaj przerobimy sobie następny środek przymusu bezpośredniego. Będzie to pałka typu tonfa. Omówimy, jak używać jej do dźwigni, ewentualnie sprowadzeń, doprowadzeń, jak używać jej, ewentualnie wykorzystać w takim stopniu, by nie była ona jedynie zbędnym balastem i utrudnieniem podczas pościgów pieszych, a czymś, co ułatwi Wam pracę. No dobra, to mamy pałkę typu tonfa, to jest tonfa treningowa, oczywiście możecie ją kupić na Millward. Myślę, że lepiej używać treningowej do treningów, jak sama nazwa mówi, niż powiedzmy tej, którą macie wydawaną, z tego względu, że ta nie ma metalowego trzpienia i troszeczkę ciężej jest nią obracać, omiatać i tak dalej, więc jeśli nauczycie się na tej pałce tego wszystkiego, to dużo łatwiej i dużo prościej będziecie używali swojej pałki służbowej, ewentualnie jakiejś prywatnej. Ale w filmie będziemy używali pewnych pojęć dla tych, którzy nie wiedzą, którzy może pierwszy raz będą mieli kontakt z taką pałką. Ramię długie, ramię krótkie, rękojeść. Tych pojęć będziemy używali, będziecie wiedzieć, co z czym się je. Za chwilę pokażemy Wam techniki, ale na samym początku zrobimy omiatanie, z tego względu, że oczywiście najlepiej połączyć te dwie rzeczy, w sensie wyciągnąć sobie pałeczkę, ewentualnie zarzucić, żeby wyjąć w drugą. Ale musicie umieć omiatać, więc zrobimy sobie to na początek. Na początku omiatanie w poziomie. Pałkę trzymamy za ramię krótkie, ramię długie wzdłuż naszej kości, tak aby ewentualnie blokować. Wyciągając pałkę, fajnie zarzucić ją z łokcia, nie tylko samym nadgarstkiem, tak żeby nadać jej rotację. Tak jak wspomniałem, w przypadku metalowego trzpienia jej środek ciężkości jest troszeczkę większy, więc lata po okręgu troszeczkę łatwiej. Wyrzucamy z łokcia, najlepiej popuszczać 3 palce, trzymać ewentualnie tylko zamkniętym wskazującym i kciukiem, kontrolować oczywiście pozostałymi 3, ale bez zbyt dużego nacisku. Po okręgu jedziemy w jedną stronę. Jeśli uderzy tutaj w żebra, nic się nie stanie, bo nie jest to duża siła. Oczywiście wyhamowujemy przy puszczonych palcach, zaciskając, tak żeby wyhamować jej pęd. Z drugą to samo, zaczynamy z łokcia, tak żeby jej końcówka miała największą siłę rotującą po okręgu, także ewentualnie napierana na stół, możemy sobie omiatać w poziomie, cofnąć się i mamy tutaj, tak? Przy uderzeniu, tak jak teraz, nic nie boli, wyhamowujemy, rączkę podnosimy, ewentualnie tutaj możemy stopować, tak żeby sobie też oczywiście nie uderzyć i tutaj możemy działać. Kończąc, zawsze pałkę chowamy, przytulamy do ciała, ewentualnie żeby zadać jakiś cios, ewentualnie tu, możemy sobie zawsze tą pałkę jakoś zrotować, tak? Coś, co będzie nam potrzebne jeszcze do dalszych technik, będzie to omiatanie w pionie. Jest to przydatne zarówno do technik, jak i oczywiście do samoobrony. Widzicie, że ktoś wyciąga ręce z jakimś narzędziem do Waszego partnera patrolowego, na przykład z nożem. Spokojnie możecie uderzyć pałką od góry, aby nie motać się, nie przykładać jej gdzieś tutaj w rękach. Można to zrobić oczywiście bardzo szybko. Trzymamy pałkę przy sobie. I też najczęstszym błędem, ludzie trzymają pałkę i starają się omiatać tylko nadgarstkiem, co oczywiście nie nadaje tak dużej rotacji i siły. Należy odwieźć pałkę do boku, zacząć z łokcia tak jak zwykle, tak żeby w końcówce nadać oczywiście bardzo dużą rotację i siłę. Wrzucamy z łokcia, dodajemy nadgarstek, powinno wyglądać to tak. Jeśli jest wykonane dobrze, słychać taki charakterystyczny dźwięk zarówno w poziomie, jak i w pionie. I pałka po obrocie jak zwykle szybko przytulamy do siebie, aby móc wykonywać czy dźwignię, czy dalej jakieś uderzenia. Trenujcie sobie w domu. Powinno wychodzić za każdym razem. Jeśli wychodzi, macie sprawę załatwioną. Kolejne ćwiczenie, aby tonfa dobrze rotowała się w dłoni, możemy zrobić tak zwane 8. Tak jak w wcześniejszym ćwiczeniu, wskazujący i kciuk zaciśnięte, 3 ostatnie palce delikatnie puszczamy, kontrolując nadal ramię krótkie. I zarzucamy w górę, w drugą stronę tak samo. Jeśli nauczycie się tego ćwiczenia, nigdy nie będziecie mieli problemu z tym, aby wiecie, wyjąć gdzieś pałkę, zrotować, wrzucić w jedną, w drugą. Chodzi o sam chwyt i nadawanie pędu nadgarstkiem, tak? Spokojnie też można jej użyć do jakichś akcji typu właśnie z tubem, tak? Ktoś na Was napiera, chcecie zrobić sobie przejście, gdy nawet sam psychologiczny aspekt. Wyciągacie pałkę i mocne omiatanie. Wtedy zawsze macie już jakąś tam przewagę psychologiczną, tu zawsze się będzie rozstępował. I zrobimy sobie pierwszą technikę, gdy ktoś chwyci naszą pałkę. Mamy dzisiaj nowego pozoranta, specjalista w prowadzeniu grup przestępczych, porwaniach. Więc tak, mamy gościa,
I pałkę mamy wyciągniętą, widzi ją, wie, że będziemy uderzać. Jeśli jest w miarę kumaty i nie boi się, gdy będziemy chcieli zadać cios ramieniem krótkim, może zdarzyć się tak, że będzie wychodzić cios, odsunie się i złapie nas za rękę, za pałkę czy gdzieś tutaj za dłoń, tak? Nieważne. W tym przypadku, tak jak było w poprzednim odcinku z obchwytami, do którego możecie sobie wrócić, wychwytujemy rękę i po kole, tak, żeby krawędzią naszej tąfy zadziałać na jego nadgarstek, mniej więcej na ten obszar. Gdy wychwycimy mocno dłoń, przejdziemy, ten nacisk będzie powodował, że ewentualnie klękniemy, tutaj nawet możemy go sprowadzać, tak? Czyli idziemy do tego, więc tutaj możemy sobie działać dalej, czy kajdankowanie, czy ktoś nam pomaga, wiadomo, ale najważniejsze, że neutralizujemy chwyt, nie wyrwie nam naszej tąfy i jesteśmy bezpieczni. I zrobimy tą samą sytuację dynamicznie. Mamy popa. I tak, teraz w przypadku, gdy leży, wypuściliśmy rękę, po to są nam te wszystkie rotacje, które robiliśmy wcześniej. Mamy gościa, czy przejdziemy do kajdankowania, do rolowania, nieważne. Możemy tutaj też użyć, gdzie będzie agresywny, rotacji pionowej, cyk, gdzieś dostanie oczywiście w te miękkie części ciała, plecy, pośladki, uda. To są miejsca bezpieczne, w które możemy uderzać, tak? Ewentualnie gnamy go na ziemi, tak jak zwykle, pałkę chowamy, inne środki przymusu, kajdanki, gaz, by był agresywny. I zrobimy sobie kolejną sytuację. Mieliśmy już obchwyt, zrobimy sobie teraz obronę przed ciosem. Mamy agresywnego napastnika. Mniej więcej poprzez legitymowanie, przeprowadzenie rozmowy i tak dalej możemy spodziewać się, że będzie zadawał ciosy, tak jak w tym momencie, bojowa pozycja. Tak. I mając to na uwadze, spokojnie możemy sobie z chwytu w gotowości zrzucić pałkę do tego, żeby działać ramieniem krótkim. Zaraz zobaczycie po co. Nasz oponent będzie wyprowadzał dalej, prawy prosty. Fajnie zgrać to w czasie. W tym momencie zawinąć po kole tak, żeby na pewno z całą pewnością można go tutaj uderzyć. Jeśli Wam ręka ucieknie, nie jest to problemem, bo ramię krótkie będzie blokowało jego nadgarstek, więc co najgorsze jest zrobić to, jeszcze prosty, żeby gdzieś tutaj trafić w dłoń i Wam ucieknie ta ręka, więc dużo lepiej jest trafić nawet przy łokciu i sobie zjechać tą pałką przy technice, żeby nie uciekła Wam z przodu, tak? Więc dawaj jeszcze raz. Mamy tu cios, schodzimy, ręka jest zablokowana, nasza druga ręka na łokieć. Przez tą blokadę oczywiście tworzy się dźwignia łokciowa, tutaj możemy schodzić do sprowadzenia, ewentualnie wróć. Dawaj jeszcze raz. Jesteśmy tu, możemy sobie zostać tu, zostań i od razu po wyrzuceniu pałki zrobić jakieś tam rolowanie, tak? Przechwytujemy rękę tu, jesteśmy z chłopem, gościu obrabia drugą rękę. No i jak to dynamicznie. I najważniejsze jeszcze, musicie cały czas go gonić. Nie może być takiej sytuacji, że Wy zostaniecie gdzieś z tyłu z Waszą ręką i gość gdzieś tam z przodu, bo to mu daje oczywiście miejsce na to, żeby się wywinął, zrobił kołek, cokolwiek, tak? I wyszedł z naszej techniki. I zrobimy sobie teraz drugą opcję dźwigni łokciowej. Będzie to taki przypadek, gdzie mamy do czynienia z osobą, która jest dużo większa od nas. Powiedzmy, widać, że dużo silniejsza pod względem gabarytów, lub z osobą po środkach odurzających, czy ewentualnie amfetaminie, tak, gdzie będzie miała, powiedzmy, tą przewagę siłową. To też jest fajny patent dlatego, że mając ze sobą, tak jak zazwyczaj, patrolowca, on może w tym czasie rozkręcać rozmowę, tak, że my będziemy mogli obejść klienta, zobaczyć, czy nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów, tak, wyczaić moment, w którym nie będzie spodziewał się tego, że zastosujemy na nim dźwignię, podejść i tak, wybieramy rękę, zawsze tak, żeby łokieć był na górze i twardą częścią tąfy, ramieniem długim czy krótkim, najlepiej tą częścią przy nadgarstku, ewentualnie przy przedramieniu, nie tutaj. Można nawet uderzyć, jeśli zegnie rękę, tak, i będzie walczył, tutaj nawet wskazane jest uderzenie, tak żeby poczuł ten ból. Już w samym tym momencie na przyczepie przy łokciu tricepsa powinien u niego pojawić się duży ból. I tak, samo pchanie w dół jest to zły pomysł. Dużo lepiej zrobić to po kole, także zamiast wektora siły tylko góra-dół, zadziałamy jeszcze po skosie, co pozwoli nam na sprowadzenie. Wchodzimy, ściągamy. Tak.
I tutaj jak zwykle możemy przeprowadzać dalsze czynności i tak jak zawsze możemy nadal używać ciosów, jeśli byłby agresywny. Ramieniem krótkim, ewentualnie pałka w dół, tutaj nie ma problemu, ewentualnie gdzieś na żebra. Zawsze są to miejsca newralgiczne, które będą powodowały podporządkowanie się. Ta sama akcja dynamicznie. Millworld. Dla ludzi z pasją.